Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samaryc, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dziś porozmawiamy o refluksie, bo refluks to nie jest po prostu ból, pieczenie i jakieś nieprzyjemne odczucie. To jest naprawdę bardzo poważna, a nawet niebezpieczna dolegliwość. I dzisiaj porozmawiamy, czym jest refluks, jak go rozpoznać, jakie on daje objawy, dlaczego bardzo często jest mylony z zawałem i w jaki sposób refluks może całkowicie zniszczyć człowiekowi zęby. W ostatnich czasach bardzo często jest diagnozowany refluks albo inaczej choroba refluksowa. Prawdopodobnie jest to związane z ogromną ilością stresu, które nam towarzyszy i z drugiej strony z coraz gorszą jakością pokarmów, które stosujemy. Te dwa czynniki nakładają się i mogą wywoływać tak poważne konsekwencje. Chociaż oczywiście przyczyn jest znacznie więcej. Natomiast dzisiaj skupimy się na objawach, ale najpierw musimy zrozumieć, jak ten refluks powstaje. Bo jeżeli nie wiemy, jaki jest mechanizm powstawania dolegliwości, to będziemy popełniać błędy w procesie regeneracji swojego organizmu. Wiele osób sięga po leki na refluks. Nawet nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób może sobie tylko zaszkodzić. I zobaczcie, szanowni Państwo, w momencie jak my połykamy jakieś pokarmy, one przychodzą przez przełyk do żołądka. I między przełykiem a żołądkiem znajduje się taki mięsień, który się nazywa dolny zwieracz przełyku. On otwiera się, żeby wpuścić do żołądka pokarmy, a następnie się zamyka, żeby te pokarmy z powrotem się nie cofnęły do przełyku, żeby zostały w żołądku i były strawione. Kolejnym zwieraczem jest zwieracz pomiędzy żołądkiem a dwunastnicą. Jego celem też jest zatrzymać pokarmy w żołądku, dopóki w pewnym stopniu się nie strawią i dopiero później się otworzy, żeby przeszły dalej już do jelit. I też rolą tego zwieracza jest nie dopuścić, by żółć z dwunastnicy trafiła do żołądka. Jeżeli my odczuwamy gorzki smak w ustach, to powinniśmy się zastanowić, czy nie wystąpił u nas refluks żołądkowo-dwunastniczy. Natomiast ogólnie, jakie są objawy, kiedy refluks się pojawia? Bo refluks to jest niedomykanie zwieraczy, albo zwieracza między przełykiem a żołądkiem, albo zwieracza między żołądkiem a dwunastnicą. I wtedy ten pokarm z żołądka jest zarzucany do przełyku i człowiek nawet odczuwa w tej sytuacji takie pieczenie, ból, nieprzyjemne odczucie. Czasami pojawia się taka kula w gardle. To świadczy o tym, że jest cofnięcie się pokarmu i że wystąpił refluks. Refluks może być tak zwany fizjologiczny. Na przykład zjedliśmy i od razu schyliliśmy się bardzo nisko. Albo zaczynamy podnosić jakieś ciężary. No to momentalnie jest taka reakcja, bo dużo jest pokarmu i jest skurcz mięśni. Tak jak my podnosimy coś ciężkiego. No to jak jest skurcz mięśni, żołądek jest mięśniem, skurcza się i nam wypycha pokarm. To jest refluks fizjologiczny. Jeżeli nie będziemy robić takich kroków, takich czynów, że po jedzeniu coś ciężkiego robimy, no to problem nie wystąpi. To nie jest choroba. Dokładnie to samo z nachylaniem się. Normalnie, że jak pełny żołądek masz i się schylasz, no to jedzenie też zmienia swoją pozycję w żołądku i może się wydostawać do przełyku. Natomiast jeżeli w stanie normalnym się pojawia taki problem, to już mówimy o stanie chorobowym. Bardzo często też przy refluksie pojawiają się takie puste odbijania, ale myślę, że Państwo mogli nawet odczuwać czasami różne dolegliwości z tym związane. Jeżeli ktoś miał refluks, miał ból, pieczenie, odbijania się, to napiszcie bardzo proszę w komentarzach, że tak, doświadczyliście kiedyś czegoś takiego. Natomiast przy refluksie mogą być też absolutnie nietypowe objawy. Na przykład to może być takie drapanie w gardle, to może być kaszel. I człowiek sobie kojarzy to bardziej z układem oddychania, że może się przeziębił, może napił się zimnej wody,
absolutnie wiele osób sobie nie kojarzy to z refluksem. A refluks może spowodować nawet zapalenie oskrzeli lub zapalenie płuc, a nawet astmę oskrzelową, bo te pokarmy, zawartość żołądka łącznie z kwasami solnymi mogą wyrzucać się tak wysoko, że trafiają do dróg oddechowych. A jeżeli te kwasy żołądkowe często odbijają się, często powstaje ten refluks, to rozwija się stan zapalny, bo na śluzówce żołądka my, nie zważając na to, że tam są komórki produkujące kwas solny, nie odczuwamy takiego podrażnienia, bo są inne komórki, które produkują śluz ochronny i chroni ten śluz, naszą śluzówkę żołądka od działania kwasu. Natomiast w przyłyku nie ma takich komórek, nie produkuje się taki ochronny śluz i dlatego mogą się rozwijać stany zapalne, nadżerki, owrzodzenia, a jeżeli przez długi czas to się pojawia, to się utrzymuje, to mogą tworzyć się różnego rodzaju blizny i wzrosty i może pojawić się taki stan, kiedy albo jest w ogóle zwężony przełyk i są już utrudnione procesy połykania, może niestety się rozwijać nawet zmiana nowotworowa, może na stałe już nie domykać się zwierać, bo takie wzrosty mogą się tam potworzyć. Zobaczcie, wydawałoby się, refluks, to tylko odbijanie się, a jest to jednak bardzo niebezpieczna rzecz. Refluks też jest bardzo często mylony właśnie z problemami sercowymi. Niektóre osoby, które po raz pierwszy odczuwają takie pieczenie na skutek refluksu, mogą się wystraszyć, czy to nie jest zawał. Ja powiem tak, lepiej się wystraszyć na zapas, czy to nie jest zawał i sprawdzić to, niż w odwrotną stronę. Bo jeżeli jest osoba, która ma refluks i ma chorobę serca, objawy pieczenia za mostkiem są tak podobne, że niektóre osoby, które doświadczają tego pieczenia z powodu refluksu, w sytuacji, kiedy mają zawał, mogą ten stan zlekceważyć. Także tu trzeba być bardzo uważnym do siebie. Refluks może też całkowicie zniszczyć szkliwo nazębne. Dlatego, że w czasie, kiedy człowiek leży, człowiek śpi w nocy, to przy niedomkniętym zwieraczu kwasy żołądkowe, kwasy solne przedostają się przez przełyk do jamy ustnej. Opary też się dostają do jamy ustnej, a to uszkadza szkliwo nazębne. Ja nawet miałam taką klientkę, która skarżyła się na to, że usta miała takie jak poparzone, po prostu z ust schodziła skóra. I w tej sytuacji żadne maści, specjalne szminki, one nie pomogą. One mogą troszeczkę przenosić ulgę, ale moja klientka pozbyła się problemu wtedy, kiedy pozbyła się refluksu. Ustąpił refluks i już nic nie parzyło tak usta i usta się zregenerowały. Także, kochani, jeżeli widzicie, że występują jakieś podobne objawy, koniecznie trzeba dobrze zrobić diagnostykę. Najczęściej, żeby zdiagnozować refluks, to oprócz lekarza pierwszego kontaktu idziemy do gastroenterologa. I najczęściej robią się badania endoskopowe. W badaniach endoskopowych można zobaczyć, czy taki refluks występuje. I tu już zależy, czy odczuwacie Państwo gorzki smak w ustach, czy nie. To będzie bardziej pogłębione takie badanie lub takie podstawowe. Oczywiście w czasie tego badania już w innych nagraniach mówiłam, ale powtórzę, w czasie gastroskopii zawsze poproście lekarza, żeby Wam też zbadał poziom kwasu solnego w żołądku, bo w następnym nagraniu porozmawiamy z Wami o tym, jakie są przyczyny, dlaczego ten refluks się pojawia i w zależności od tych przyczyn, co trzeba zrobić, żeby pozbyć się tej dolegliwości. A dzisiaj bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych wideo. Z Wami była Natalia Samarec. Życzę Państwu dużo zdrowia.